Na mnie czekają, ale ja jem kanapkę. Siemano widzowie, dziś jedziemy do... Gdzie my jedziemy? Dziś jedziemy do Kotliny Kłodzkiej, na razie jesteśmy w Maćku. Pierwszy przystanek Maciek! I widzowie, mam właśnie mikrofona, kto zauważył. Gdzie jedziemy? Nie wiem. A my jesteśmy w Zamkowicach Śląskich, gdzie było zwiedzanie Krzywej Wieży. Koleżanka zgubiła się. I oczywiście sklep pamiątek, gdzie można było kupić kubki, magnezy z obrazem wieży. Profesjonalna sesja wygląda tylko tak. A my wyruszyli do Kłodzka. A tu dobrze widać pasy poziomu wód przy powodzie w Kłodzku. Jestem w szoku. Ale to była nie jedyna powódź w historii Kłodzka. Ich naliczałem z 5. Ale najgorsza i najtragiczniejsza powódź, jaka kiedykolwiek dotknęła stolicę ziemi kłodzkiej, była w 1997 roku. A my zbliżamy się do Twierdzy Kłodzkiej. Twierdza Kłodzko owiana jest aurą tajemniczości, gromadzi wiele historycznych wydarzeń, zmienionych epok oraz różnych opowieści i legend. A na tym samym miejscu był nagrany ostatni odcinek Dom serialu 4 Pancerni i Pies. Zostaw żelastwo i chodź z nami! Także jest wiele instalacji, gdzie pokazują, jak kiedyś żyli żołnierze. Na jednym z nich pokazują, jak żołnierzowi odcinano kończyny, aby uratować mu życie. Niestety to było bez anestezji, ale tylko w taki sposób można było uratować żołnierza, żeby on chociaż trochę pomagał swoim kolegom. Także twierdza ma taras widokowy, gdzie widać całe Kłodzko jak na dłoni. Nie można było opuścić tego miejsca bez pamiątek. Miłośnicy mocnych wrażeń także mogą zamówić wystrzał z armaty i przy okazji przejść szkolenie artyleryjskie. Opowiem do przodu, po tych labiryntach będziemy chodzić. I właśnie teraz idziemy do krętych labiryntów i tam będzie nisko, wąsko. Mam klaustrofobię. A nikt nie wyskoczy na nas. O! Tu jest bardzo nisko i wąsko. Okej, widzowie, żyjemy. Żyjesz? No i po takim przeżytym stresie musiałam zjeść coś dobrego. Dziękujemy. Już jesteśmy w drodze do naszego hotelu. Ale widok! Widzowie! Jestem w górach. Dasz rady? Proszę.
Ти в курсі, що це буде на Ютубі? Dosyć żartów, zbieramy się na kolację. Na kolację było nam podano bardzo dobrą zupę grzybową, a na drugie danie były takie kaluchy z surówką i mięsem. Ale zadowolenie dziewczyny. Widać, że bardzo dobrze pojedli. Trochę wolnego czasu na świeżym powietrzu i idziemy grać w kręgle. Szczerze mówiąc, gram w tą grę pierwszy raz. Nigdy nawet nie trzymałam tą kulkę w rękach. Chyba po mnie widać, że gram w to pierwszy raz. Uwierzcie mi, że wybiłam strajka. Szkoda, że tego nie było nagrane na kamerę, ale naprawdę tak było. Jak dla pierwszego razu to jest bardzo superowo. Jak zauważycie, w tablicy wyników jestem na 4. miejscu. Siemano widzowie. Jesteś gotowa? Tak, już gotowa. Dzień dobry. No i tak widzowie wyglądam na dzisiejszą wycieczkę w góry. Jestem bardzo ciepło ubrana. Witam Was w drugim dniu naszej wycieczce. Jak widzicie, jedziemy bardzo wąską drogą, ale nasz kierowca jest profesjonalem, także dojechaliśmy superowo. A dzisiejszy dzień rozpoczęliśmy od labiryntów skalnych. Błędne skały, czyli skalny labirynt, znajdują się na stokach skalniaka na wysokości 852 metrów nad poziomem morza, na pograniczu polsko-czeskim w Górach Stołowych. Historyczna nazwa, która często się pojawia, to Dzikie Dziury lub czasem z niemieckiego Wilcze Doły. Błędne skały to labirynt szczelin i zaułków, niekiedy niezwykle wąskich, oddzielających bloki skalne kilkunastometrowej wysokości. Na YouTubie. Najważniejsze to jest YouTube. Tak, YouTube jest ważny, także i Wy zostawiajcie łapkę w górę, suba i oczywiście możecie zostawić komentarz. Wcześniej już Wam mówiłam, że te skały graniczą z Czechami. I właśnie widzicie malą wioskę w Czechach. Podejrzewam, że te paski, co jest narysowane na drzewach, to jest granica. Ale to jest tylko moje zdanie. Ja też byłam w Czechach, ale tylko na granicy między Czechami i Polską. Jak zauważyliście, jesteśmy w Parku Narodowym Gór Stołowych. Aby wspiąć się na najwyższy punkt gór, trzeba było pokonać prawie 1000 schodów. Najwyższym szczytem Gór Stołowych jest Szczeliniec Wielki, 919 metrów nad poziomem morza. Właśnie teraz widzicie przepiękne widoki z tego punktu.
Było u nas chwilę wolnego czasu, kiedy można było napić się gorącej herbaty lub nawet grzane piwko, ale uwierzcie mi, piłam herbatę. Wkrótce dojdziemy do tajemniczej Narni, która ma nazwę Piekło i Niebo. Tak zwane piekiełko to jest głęboka na 20 metrów szczelina. Jeżeli podnieść głowę do góry, to założycie profil diabła. Już po trochę schodzimy w dół i następny nasz przystanek to jest kaplica czaszek. Idziemy spróbować leczniczej wody. Da. Dobre jest? Nie, woda mi się nie spodobała, ale stało się coś gorszego. Zgubiłam się! Run. Okej, znalazłem się, wszystko jest w porządku, a my zbieramy się na kolację i gdzieś jeźdźcie. Zobaczycie na końcu filmiku. Okej, widzowie, jesteśmy zmęczeni, także idziemy po prostu spać do jutra. To już ostatni dzień. Idziemy na śniadanko i wyjdziemy. Jak tam Tatiana? Czekamy na windę. Ile? 20 minut? Zaraz znowu do nas nie pojedzie. Na drugie? Tak, na drugie pojechał. Udało się. Właściwie widzowie, to kupiłam sobie w takim sklepie pamiątek. Zaraz pokażę, co moja koleżanka kupiła. No, dawaj. Jo, taki obrazek, to jest aniołek. To jest taki fontan. Ta kula po prostu mnie oczarowała. No i to, co ja czekałam chyba najbardziej, to jest kopalnia złota. Złoto oczywiście nikt nie kopał. Do lat dzisiejszych zdołano wydrążyć przeszło 300 km sztolni, szybów i chodników, rozmieszczonych aż na 21 poziomach. Ktoś rękę zgubił, jeśli była taka zjeżdżalna. No oczywiście, że musiałam zjechać. Troszeczkę trzeba było wyjść, pooddychać świeżym powietrzem, pooglądać przepiękne widoki i idziemy w dół do podziemnego wodospadu. To jest mały fragment filmiku o zatopionych chodnikach kopalni. I ostatnio, co zrobiliśmy w tej kopalni, to przejechaliśmy takim mini pociągiem wzdłuż tunelu. Juhu! Jeszcze na pamiątkę o tej kopalni można było zrobić samemu taką monetę. Jak widzicie, sił trzeba było dużo mieć. Ale jednej monety mnie było mało, ja kupiłam jeszcze jedną. I już jesteśmy w drodze do domu. Ale dla początku Idziemy do restauracji. w tej restauracji naprawdę było przepyszne jedzonko. I co, pojadłaś? Oj, tak. To jest sensacja, widzowie, pokazujesz swój brzuch. To jestem po wycieczce. Po pierwsze nie mam pieniędzy, po drugie już mam plus 5 kg, a jeszcze wzięłam pieniądze w dług. Takie mini problemy dostałam po wycieczce, ale to nic. Widzowie, jesteśmy już w domu, także naprawdę wycieczka była bardzo superowa. No, co mogę wam powiedzieć? To właśnie jest koniec. Ciao. Łapkę w górę, suba i komentarz. Nara!
Кинь мені в чемодан. Нехай стоїть.